Dziś kolejne przygody z płytą Batman Revenge. Zainstaluję Windows 98 SE. Uruchamiam komputer i zaglądam do jego BIOSu. Sprawdzam kolejność rozruchu. Komputer ma wystartować ze stacji dyskietek. Zapisuję ustawienia i restartuję komputer. Komputer uruchamia się z dyskietki startowej. Formatuję dysk, aby usunąć wcześniejszą wersję systemu. Kopiuję pliki instalacyjne systemu z płyty na dysk. Dzięki temu uniknę potrzeby wkładania płyty do napędu za każdym razem, gdy będę instalował jakiś sprzęt. Uruchamiam instalatora systemu i coś jest nie tak z dyskiem. Restartuję komputer i wchodzę do BIOSu. I co my tu mamy? No tak. BIOS wykrył dysk z prawidłową pojemnością, ale ustawił adresowanie CHS zamiast LBA. Zmieniam ustawienie, zapisuję zmiany i po raz kolejny startuję z dyskietki startowej. Na wszelki wypadek sformatuję dysk ponownie. Znów kopiuję pliki instalacyjne na dysk. Uruchamiam instalator. Teraz już nie mam żadnych dziwnych komunikatów. Instalacja rozpoczyna się. Instalator ładuje się. Wybieram katalog, w którym zostanie zainstalowany system.
Wybieram rodzaj instalacji, standardowy. Składniki systemu pozostawiam zalecane. W kolejnym kroku można ustawić nazwę sieciową komputera, a także grupę roboczą. Jeśli nie używamy Windowsowego udostępniania plików, możemy zostawić proponowane nazwy. Kolejnym krokiem jest tworzenie dyskietki startowej. Pomijam ten krok. W międzyczasie przedstawię resztę podzespołów mojej Zemsty Batmana. Oprócz Zemsty Batmana oraz procesora Pentium 60 MHz, mam tu także prawie 100 MB pamięci RAM w 4 modułach SIM-Edo. Karta graficzna to antyakcelerator graficzny firmy S3. Posiada on cały megabajt pamięci VRAM. Za dźwięk odpowiada budżetowa karta dźwiękowa Creative Sound Blaster 16 na magistrale ISA. Karta sieciowa to najzwyklejszy Realtek 8139D na złączu PCI. Dysk twardy to tak naprawdę chińska karta Compact Flash wraz z adapterem pozwalającym podłączyć ją do złącza IDE płyty głównej. Mam tu także akcelerator 3D Voodoo 1. Jest to prawdziwy potwór. Posiada aż 4 MB pamięci. Instalacja systemu zajęła niecałe 55 minut. Odbyła się całkowicie bezproblemowo. Sprawdźmy, co pokazują właściwości mojego komputera. Mamy tu Pentium i 96 MB pamięci RAM. W menadżerze urządzeń niezainstalowana jest tylko karta sieciowa. Mam też wykrzyknik przy myszy PS2, ale mam podłączoną mysz na złączu szeregowym COM1. Pierwsze uruchomienie gra muzyczka. Już teraz widać, że system działa dość wolno. Zaczynam od instalacji sterowników do karty sieciowej. Dzięki temu będę mógł skopiować programy przez FTP z drugiego komputera. Instaluję programy, czyli Total Commandera, CPU-Z oraz parę gier z obsługą Voodoo 1. Voodoo ma zainstalowany sterownik Microsoftu. Instaluję najnowszy dostępny sterownik od 3DFX. O ile sam system działa w miarę płynnie, to problemy zaczynają się, gdy trzeba coś zainstalować lub rozpakować archiwum. Czuć wtedy, że w komputerze brakuje mocy, po prostu przydałoby się więcej megaherców. Zainstalowałem parę gier i benchmarków obsługujących akcelerator Voodoo, ale napotkałem na dziwny problem. O ile benchmark Bismarck oraz demo gry Tomb Raider działa poprawnie, to żadnej innej gry nie udało mi się uruchomić. Otrzymuję komunikat o braku karty 3DFX. Postanowiłem nawet zaktualizować BIOS w nadziei, że coś to zmieni. Aktualizację BIOSu znalazłem na The Retro Web. Uruchamiam komputer z dyskietki startowej. Uruchamia się program flashujący. Zapisuję kopię zapasową starego BIOSu. Aktualizacja zakończyła się powodzeniem. Wersja BIOSu się zmieniła, ale niestety nie wpłynęło to na działanie Voodoo. Kombinowałem z różnymi wersjami sterowników, instalowałem aktualizacje systemowe. Niestety wiele to nie zmieniło, a jedynie trwało bardzo długo. Ten komputer naprawdę uczy cierpliwości.
Karta akceleratora Voodoo jest poprawnie wykrywana także przez program diagnostyczny Mojo. Wykrywa on poprawnie pamięć karty. System Information Viewer także pokazuje, że z kartą jest wszystko w porządku. Dlaczego więc gry nie chcą działać? Nie mam pojęcia. Próbowałem także uruchomić grę Unreal, ale przy próbie włączenia, w momencie gdy pojawia się na pół sekundy okno w oszałamiającej rozdzielczości 320 na 240, następuje restart komputera. Nawet nie zdążył pojawić się niebieski ekran. Działa za to już wcześniej wspomniane demo gry Tomb Raider. Tutaj nie ma żadnego problemu. Przy starcie gry pojawia się animowane logo 3DFX. Oprócz dziwnego sterowania gra działa bez żadnego problemu, oferując piękne tekstury i akceptowalną ilość klatek na sekundę. Okej, moi drodzy. Tak oto wyglądała moja pełna emocji i przygód podróż przez instalację Windows 98 SE na moim osobistym komputerze zombie, czyli zemście Batmana. Był BIOS, było formatowania, były sterowniki, prawdziwa telenowela technologiczna. Czy udało się wszystko? Cóż, powiedzieć, że tak. Byłoby lekkim naciąganiem rzeczywistości. System działa, ale tylko wtedy, gdy jest w dobrym humorze, a mój Voodoo wydaje się prowadzić ze mną subtelny konflikt o to, kto tu naprawdę rządzi. Gry? Powiedzmy, że Unreal poddał się, zanim zdążyłem się zorientować, co się dzieje, a Tomb Raider to jedyna, która postanowiła dać mi szansę. I za to Lara ma u mnie wielki plus. Podsumowując, czy osiągnąłem sukces? Jeśli sukcesem jest zdobycie anielskiej cierpliwości, to tak, jestem wygranym. Czy będę kontynuował? Oczywiście. To przecież nie jest koniec, a dopiero początek. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie może uda mi się uruchomić grę, która nie zresetuje mi komputera. Trzymajcie się i pamiętajcie, jeśli coś nie działa, to prawdopodobnie dlatego, że tak miało być. Cześć!